Cześć, w dzisiejszym wideo chciałem poruszyć problem pomiaru poziomu wody w zbiorniku na deszczówkę. Ten film nie jest o działającym ogrodzie z autonomicznym podlewaniem. To pierwsze dwa etapy większego projektu. Buduję od zera autonomiczny system podlewania, który ma korzystać z deszczówki zamiast z wody z kranu. Dziś pokażę trzy rzeczy. Skąd w ogóle wziął się zbiornik, ile kosztował cały montaż oraz jak zbudowałem elektroniczny pomiar poziomu wody w tym zbiorniku. Zanim pojawi się jakikolwiek GSP albo Home Assistant, był zwykły przyziemny problem. Mam około 200 m2 dachu. Wodę z tego dachu odbieram w 4 różnych miejscach. Nie mam jednego wygodnego spustu, do którego mógłbym zepchnąć wszystkie rury i uznać temat za zamknięty. Do tego moja działka jest niewielka, a ogród dopiero powstaje. Docelowo będzie miał mniej więcej 200 m2. No i w cieplejszych miesiącach będzie potrzebował dużo wody. W pewnym momencie coraz mniej logiczne wydało mi się traktowanie deszczówki wyłącznie jako czegoś, czego trzeba się szybko pozbyć. I tutaj dla mnie pojawia się prawdziwy smart home. Nie od kodu, nie od czujników, ale od realnego problemu, który trzeba rozwiązać. Dopiero potem przychodzi elektronika, która ma pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Jest jeszcze drugi powód, czysto praktyczny, i nie miałem sensownego miejsca, w którym mógłbym po prostu odprowadzić wodę spod tych rynien, a skierowanie jej do kanalizacji sanitarnej nie jest prawidłowym rozwiązaniem. Polskie przepisy zabraniają wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Działka i dom są w gęstej zabudowie i po prostu nie mam miejsca, w którym bezpiecznie mógłbym odprowadzać całą tą wodę. Pewnie wielu z Was po zobaczeniu parametrów zadaje sobie od razu pytanie, że 200 metrów dachu i tylko 3000 litrów zbiornika. Tak, i od razu powiem wprost, gdybym miał odpowiednio dużą działkę, chętnie bym zamontował coś dużo większego. Problem jest w tym, że taki zbiornik trzeba gdzieś fizycznie umieścić, mieć do niego dostęp i jeszcze zostawić miejsce na inną infrastrukturę ogrodu. U mnie właśnie dostępna przestrzeń była jedynym ograniczeniem, które trzeba było wziąć pod uwagę przy zakupie tego zbiornika. Żeby pokazać skalę, dla mojego dachu około 200 m2, to 1 mm opadu na 1 m2 to w przybliżeniu 1 litr wody, czyli przy deszczu 20 mm to około 4000 litrów wody, czyli już więcej niż ten zbiornik jest w stanie pomieścić. Dlatego jest też system rozsączania tej wody, gdy zbiornik się napełni. Więc od razu widać, że 3000 litrów przy takim dachu to nie jest ogromny magazyn. Także nie zamierzam tego ukrywać ani udowadniać, że mniejszy zbiornik jest lepszy, bo nie jest. Po prostu w moim przypadku był to rozsądny kompromis między pojemnością a ilością miejsca dostępnego na ten zbiornik na działce. Ostatecznie zdecydowałem się na zbiornik podziemny, płaski, o nazwie Garden Flat. Sam korpus ma około 244 cm długości i 160 szerokości i tylko 106 wysokości. Jest to zbiornik płaski. Sam niebieski zbiornik jest najbardziej efektowną częścią tego przedsięwzięcia, szczególnie na zdjęciach z montażu. Problem w tym, że zbiornik sam z siebie jeszcze niczego nie zbiera. Trzeba było zrobić do niego instalację około 40 metrów rur, kształtek, wykop, zachowanie spadków. Całość tej inwestycji kosztowała mnie około 9000 zł, już z robocizną, czyli wykonaniem wykopu, zakopaniem zbiornika, zakupaniem rur doprowadzających wodę do zbiornika. Na ten zbiornik zdecydowałem się na uzyskanie dotacji z programu Mikroretencja
gdyż koszt 9000, który musiałbym w całości sam ponieść na tą inwestycję, wydaje mi się za duży. Pewnie bym tego nie wykonał. W obecnej edycji tego programu można uzyskać do 90% dofinansowania, aż do 8000 zł, także po odliczeniu dofinansowania wychodzi to bardzo korzystnie. Dotacja jeszcze nie jest rozliczona, gdyż urzędy niestety działają powoli. I tu po tym przydługim wstępie przechodzimy do samej części elektronicznej. Już podczas wykopów, korzystając z tego, że teren jest odkryty, ułożyłem 2 przewody. Jeden do zasilania pompy, drugi przewód 10 razy 0,5 do elementów, które będą sterować. I tutaj właśnie jedną parę tego przewodu wykorzystamy do czujnika poziomu cieczy. Do pomiaru zdecydowałem się na czujnik hydrostatyczny TLS 136. Zakres od 0 do 1 metra. Są różne wersje, także można dopasować do swojego zbiornika. Wyjście prądowe ma on od 4 do 20 mA. Jest zasilany 24V zasilaczem. Czujnik ten jest całkowicie zatopiony w zbiorniku i mierzy poziom wody na podstawie ciśnienia słupa wody. Nie chciałem rozwiązania opartego o ultradźwięki, gdyż wydaje mi się, że dużo bardziej pewnym sposobem mierzenia tego poziomu jest właśnie przemysłowy czujnik poziomu wody ciśnieniowy. Czujnik daje sygnał prądowy, a niezwykłe napięcie. Głównie dlatego zdecydowałem się na ten czujnik, gdyż cała elektronika nim sterująca jest około 20 metrów dalej, czyli 20 metrów kabla. Pętla prądowa bardzo dobrze znosi taki dystans. Delikatny sygnał cyfrowy albo magistrala cyfrowa ciągnięta przez cały ogród już mogłaby mieć problem. Sam czujnik zamontowałem w rurze elektroinstalacyjnej uprzednio nawierconej ze względu na ochronę mechaniczną samego czujnika. Przy tym montażu warto zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. W kablu czujnika jest umieszczona rurka. Rurka ta ma za zadanie wyrównywać ciśnienie z ciśnieniem atmosferycznym. Gdy ją zatkamy, zalejemy czymś, po prostu czujnik będzie przekłamywał dane. Oprócz tego czujnika do wykonania tego sterownika użyłem jeszcze takich elementów jak ESP32 DevKit, ADS 1115 16-bitowy 4-kanałowy komunikujący się po I2C. Służy do pomiaru napięcia na rezystorze. Rezystor pomiarowy 120 ohm, rezystor wejściowy 1 kΩ, kondensator do filtrowania 10 nanofaradów. W projekcie jest też wyświetlacz zwykły OLED 0,96 cala. No i zasilacz 24V oraz w moim przypadku przetwornica step down do zasilania samego ESP. Sam czujnik to jest dopiero początek. Za nim musi być przetwornik ADS 1115 i on nie mierzy prądu bezpośrednio. Najpierw ten prąd trzeba przepuścić przez rezystor pomiarowy, dopiero spadek napięcia na rezystorze trafia na wejścia przetwornika. W całym torze używam jednego rezystora 120 ohmów. Ta sama wartość jest w schemacie na mierniku i później w kodzie ESP. Jeśli użyjesz innego, no trzeba to przeliczyć. Tu jest właśnie miejsce, gdzie można łatwo popełnić błąd, bo przetwornik nie może znaleźć się szeregowo w całej pętli. Nie może być on kolejnym elementem, przez który płynie prąd, który płynie przez sondę. On mierzy tylko napięcie, które powstaje na rezystorze. Cała pętla wygląda tak, że plus zasilania 24V idzie na czerwony przewód sondy.
Z czarnego wychodzi punkt pomiarowy, potem rezystor 120 ohmów i do zera zasilacza. Z punktu pomiarowego przez rezystor 1 kΩ sygnał idzie na wejście przetwornika. Ma on 4 kanały od A0 do A3. U mnie jest użyty akurat A3, bo w moim egzemplarzu A0 wyglądał na uszkodzony. Jeśli u Ciebie jest podłączony na przykład do A0, zmień to w kodzie, który podałem. 24V zasila tylko sondę. Nie podawaj 24V na przetwornik ani na ESP, bo go spalisz. Cała logika ESP pracuje na 3,3V, tak samo jak wyświetlacz. Za to masy zasilacza, pętli, masę przetwornika oraz masa samego ESP muszą być ze sobą połączone, inaczej to nie zadziała. Dlaczego użyłem osobnego przetwornika, skoro ESP ma swoje wyjścia analogowe? Chciałem osobny, przewidywalny tor i zapas kanałów na później, gdyby przyszło mi do głowy coś tam jeszcze podłączyć. Samo ADS zasilam z 3,3V bezpośrednio z ESP. Pin SDA to 21, SCL 22, tak to jest ustawione w tej chwili w kodzie. Tych samych pinów używa wyświetlacz OLED. Najpierw przeprowadziłem testy na biurku z wazonem wypełnionym wodą. Jedna sonda multimetru w punkcie pomiarowym, druga sonda do masy. I przy wynurzaniu czujnika z wody widać, jak wartości na multimetrze się zmieniają. Przy zerowym słupie wody napięcie na rezystorze powinno wynosić około 0,48V. To dokładnie 4 mA, czyli dolna granica zakresu tego czujnika. Następnie sonda trafiła do naczynia z wodą przy słupie rzędu 20, może 21 cm. W tym wazonie napięcie powinno być w okolicy 0,86-88V. Wysokość słupa wody w naczyniu zmierzyłem miarką. Wynik był praktycznie porównywalny z tym, co pokazuje czujnik, czyli sonda reaguje liniowo i cały pomysł z rezystorem działa. Dopiero po tych pomiarach przystąpiłem do montażu w zbiorniku. Podłączyłem przetwornik GSP. Magistrala I2C wykryła od razu dwa urządzenia, czyli mój OLED i sam przetwornik, czyli byłem pewien, że oba urządzenia są sprawne. Sonda w moim zbiorniku nie leży na samym dnie. Jest to podyktowane tym, że na dnie zbiera się osad i nie chciałbym, żeby skróciło to żywotność samego czujnika, ani zakłamało pomiar, więc umieściłem ją około 5 cm nad dnem i o tą wartość będziemy musieli skorygować pomiar w kodzie. Samo przeliczanie w ESP Home ma 3 etapy. Najpierw napięcie z przetwornika dzielę przez 120 ohm i dostaję prąd w miliamperach. Potem od prądu odejmuję 4 i mnożę przez 6,25. Skąd ta liczba? Zakres od 0 do 100 cm w przypadku mojego czujnika odpowiada zakresowy od 4 do 20 mA, czyli 16 mA rozpiętości. Czyli 100 podzielić na 16 daje właśnie 6,25 cm na mA. ESP Home publikuje kilka osobnych wartości. Zrobiłem to celowo, gdyż podczas budowy bardzo ułatwia to sprawdzanie, czy błąd leży w sondzie, czy w rezystorze, w przetworniku, czy dopiero w przeliczeniu. Zbudowałem też gotową kartę, żeby graficznie przedstawić to w Home Assistant w jakiś atrakcyjny sposób. Tradycyjnie cały etap budowy, wszystkie schematy, kompletny kod do samego ESP, jak i do
Karty dashboardu udostępniam na swoim blogu, link macie w opisie. A jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z Home Assistantem, stworzyłem kurs, który w łatwy sposób pozwoli Wam zrozumieć, jak ten system funkcjonuje. Kurs składa się z około 300 osobnych lekcji, od zamysłu samego systemu przez instalację oraz konfigurację oraz modułów praktycznych, które cały czas są rozwijane. Więc chętnych zapraszam do zapoznania się z tym kursem. Jest on w bardzo atrakcyjnej cenie, bo kosztuje tylko 29 zł za tak naprawdę ogrom materiału, który Wam udostępniam. Czekam też na Wasze opinie na temat kursu, co jeszcze dodać, co poprawić. Myślę, że na dziś to tyle. Po szczegóły zapraszam na bloga.